Co byś powiedział? Do tego łuku jak najbardziej by się ta strzała nadawała, tak 30 funtów maksymalnie myślę, że ok. Wiadomo, że łuk, najkusza oczywiście jest bronią. W Polsce są odpowiednie przepisy, które to regulują. Jak to właśnie wygląda, jeżeli chodzi o kwestię i łuku, i kuszy? I mówi, poproszę łuk. Mogę, nie mogę? Możesz, tak jakbyś poszedł do sklepu rowerowego, kupić rower, czy cokolwiek innego. Często rodzice kupują właśnie na jakieś urodziny, na komunię. Wiele łuków jest u nas kupowanych. Kontrola przede wszystkim. Można ufać dziecku, nawet należy ufać dziecku, natomiast trzeba mieć rękę na pulsie. Pomimo tego, że ten łuk może wyglądać jak zabawka nawet, może nie mieć dużej siły naciągu, to krzywdę nadal można zrobić. Oczywiście, nawet takim że tak. najlżejszym łukiem, no spokojnie można, jeżeli jest strzała ostra, wbić w drewno, więc ciało ludzkie na pewno też dzieci uwielbiają bez kontroli używać tych wszystkich rzeczy i bardzo kochają wszystko to, czym komuś można zrobić krzywdę. Faktycznie ta kontrola rodzicielska, odpowiedzialność, myślę, że powinna być zachowana, bo na przykład taki łuk mamy przeznaczony dla dzieci. Rodzice idą do pracy, teraz mamy jakieś te wszystkie lockdowny, nie lockdowny. Dzieci lubią strzelać normalnie w mieszkaniu. Co też tak, może nie jest najlepsze. Strzelanie w mieszkaniu, nowy żyrandol się kłania, nowa szyba. No oczywiście, że to wszystko ostrożnie. Najlepiej właśnie jakiś kawałek jakiegoś skweru, parku. Na przykład we Wrocławiu w parku w ogóle są tory łucznicze. To jest fajna sprawa. Takim najprostszym sposobem na to, żeby strzelać sobie bezpiecznie, jest jakiś wał, jakiś nasyp. On po prostu pełni funkcję wtedy strzałołapu. Strzałołapu, tak. I nie musimy tych strzał szukać, bo one obniżając tor lotu, tak jak wcześniej się wszywają w trawę, w ściółkę leśną. Dokładnie. Jeżeli strzelamy zimą, taki strzałot można zbudować jeżeli mamy dostęp do tego ze słomy, z tych kostek takich słomianych. Są też takie specjalne siatki. Siatki specjalne. Ja na przykład korzystam ze stojaka na matę łuczniczą tego niskiego, dlatego że jak ten stojak jest nisko, a ja jestem wyżej i strzelam z jakiejś tam odległości, to ta strzała już po prostu nawet nie potrzebuje tego zabezpieczenia, bo już sam ten kąt z geometrii to wynika, że po prostu jeżeli nie trafię, to ta strzała się wbije zaraz gdzieś niedaleko w ziemię. Tak, pod kątem. Teraz czym się różnią może łuki i który wybrać? To pytanie też często pada. Łuk, nazwijmy to klasyczny, czyli łuk bez bloczków. Czym się różni od strzelania z łuku bloczkowego? Jeżeli chodzi o ten łuk, przede wszystkim naciągając go, pierwsza zasada, nie naciągamy pustego łuku i nie puszczamy nigdy cięciwy, bo cięciwa może się wtedy zerwać. Jeżeli naciągniemy pusty łuk, złożymy się, to musimy powoli odpuścić, po prostu robimy to w ten sposób. Bo można sobie zrobić krzywdę, można zniszczyć łuk, to już na pewno, a przy bloczkowym łuku to mamy prawie 100% pewności, że czeka na serwis. tak. I taki serwis nie jest tani, bo z tego co wiem, wymiana cięciwy, kabli, o ile się nic nie uszkodziło, to jeżeli za łuk daliśmy powiedzmy około 1000, to taki serwis u nas będzie kosztował 300 zł. Czyli no... Nie warto. Nie warto. Ale wracając do tego, czym się różni strzelanie z łuku bloczkowego od łuku klasycznego. W łuku klasycznym w zasadzie cały czas czujemy naciąg cięciwy, czyli ta energia skupiona na cięciwie ciągnie nam rękę tak naprawdę do Majdanu. Majdan to tutaj właśnie ten odcinek łuku. I ten czas, który mamy na wycelowanie, jest o tyle krótszy, o ile mamy silną rękę, czyli im słabsza ręka, tym krótszy czas na utrzymanie cięciwy i w zasadzie większość łuczników, korzystając z takiego łuku, strzela bardzo intuicyjnie. Naciąga, wyceluje bardzo szybko, są ułamki sekund i puszcza strzałę. Naciągnięcia łuku, znaczy na tyle, na ile nam ręka pozwala. W łukach bloczkowych jest ten moment, gdzie jest trudniej, a później jest łatwiej. Jest trudniej, później jest łatwiej, bo występuje tak zwany lit-off. Czyli można to powiedzieć odpuszczenie po polsku. To jest ten moment, kiedy te nasze bloczki właśnie przekręcą się, one z reguły są takie jajowate i przekręcają się w ten moment, w którym po prostu nagle ciągniemy, jest maksymalnie tak jakby ktoś nam pomógł po prostu, bo te bloczki przejmują część tej siły naciągu na siebie. Poprzez Z tego co mówisz, to jest 40%. No, różnie to jest procentowo. To tak jakby druga osoba nam przyszła i niesiemy ciężar i nagle z drugiej strony ktoś łapie, zawsze to łatwiej. Dokładnie tak. Właśnie taką funkcję pełnią bloczki. 40% będzie to chyba dla łuku Assassin.
Mamy na przykład taką skórkę na palce. Łapię strzałę w ten sposób. Nie, strzały nie łapiemy. Łapy. Nowoczesna wersja Karwasza. Miałeś na początku silną rękę? I oprócz tego potrzebujemy cel, do którego będziemy strzelać. Powiedz mi, lepiej właśnie tradycyjna słomianka, czy tarcza z pianki?